Prezes PiS do Jarosława Kaczyńskiego. Wypierdalaj. Jeszcze nie Halloween, a dziennikarze przebierańcy już straszą. Ten, którego imienia nie wolno wymawiać. Voldemort zagłuszył weterankę powstania. 400 plus na kulturę. Niestety nie w Polsce. Czwartek, 14 października, Dzień Nauczyciela. Z tej okazji życzę wszystkim nauczycielom, żeby kiedyś pojawił się w naszym kraju jakiś mądry rząd z mądrym ministrem edukacji i żeby ci mądrzy ludzie przeprowadzili mądrą reformę edukacji. To się pewnie nie stanie szybko, ale pomarzyć można. Maciej Orłoś, zapraszam na program w telegraficznym skrócie. Szef Prawa i Sprawiedliwości przyjął jako własne hasło protestów antyrządowych i powiedział wicepremierowi do spraw bezpieczeństwa: wypierdalaj. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na początku przyszłego roku odejdzie z rządu. Jest to wstrząsająca wiadomość, która ruszyła z posad wielką karuzelę nazwisk. Kto mógłby Kaczyńskiego zastąpić na tym stanowisku? Jak wiadomo, żoliborski Joe Pesci jako wicepremier dawał przykład pracowitości, czego efektem są setki rozporządzeń, projektów i interwencji, do jakich doprowadził. Dlatego na miejsce hipnotyzera z Nowogrodzkiej przymierzeni są sami wybitni specjaliści. W sejmowych kuluarach mówi się więc, że doktora Franken Kaczyńskiego zastąpić może krastal ogrodowy, odświeżacz do powietrza albo bukiet sztucznych kwiatów. Jeśli macie jeszcze jakichś innych kandydatów, dawajcie znać w komentarzach, bardzo proszę. Przy okazji zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, śledzenia profilu na fejsie i wspierania WTS-u na Patronite, bo w przeciwieństwie do pewnej faszyzującej organizacji nie dostajemy dotacji z Ministerstwa Kultury. Jarosław Kaczyński przekonywał parlamentarzystów, że z obowiązków rządowych rezygnuje, by mieć większą kontrolę nad partią. Prawdopodobnie chodzi o to, że ostatnio było zbyt mało przypadków nepotyzmu wśród działaczy PiS i Jarosław chce coś z tym zrobić. Z kolei Gazeta Wyborcza podaje, że w tle decyzji jest planowana operacja kolana. Prawdopodobnie w związku z tym, że za każdym razem, gdy prezes partii i spółki próbuje wstawać z kolan, to zaplątuje się we własne nogi. A propos nepotyzmu, jak dobrze wiemy, ludzie związani z władzą mają łatwy dostęp do dobrze opłacanych kontraktów i stanowisk. W PRL-u, w tych najtrudniejszych latach, gdy w sklepach były tak zwane nagie haki, mówiło się, że rząd się wyżywi. Teraz możemy mówić, że nie tylko rząd się wyżywi, ale rząd z wielkimi przyległościami krewnych i znajomych królika zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa się wyżywi. W kontekście rosnących cen to dla tych ludzi bardzo dobra wiadomość, bo nie jest dobrze. Gaz i prąd drożeją rekordowo, benzyna już ociera się o rekordową granicę 6 zł za litr zwykłej bezołowiowej 95. Nawet OC od przyszłego roku ma kosztować znacznie więcej. Jak podaje serwis wrc.net.pl, jest to spowodowane m.in. zwiększającą się liczbą szkód na drogach. Także pamiętajcie, strzeżcie się pojazdów Służby Ochrony Państwa z politykami na pokładzie. Oni się z innymi użytkownikami dróg nie patyczkują. A jeśli chcecie trochę zaoszczędzić na OC, to tak, to będzie lokowanie produktu, a więc jeśli chcecie trochę zaoszczędzić na OC, to zachęcam Was do skorzystania z porównywarki rankomat.pl, z pomocą której możecie wybrać idealną dla siebie polisę, zresztą nie tylko OC. Rankomat pomaga znaleźć dopasowane do Waszych potrzeb ubezpieczenie. Dopasowane, bo uwzględnia takie kryteria jak na przykład udział własny AC, czy naprawa na częściach zamiennych lub oryginalnych. Zresztą mam dla Was kod na zwrot 150 zł przy zakupie ubezpieczenia OC. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Wracając do zmian w rządzie, wiemy już, że do rządu jako minister dołączy były poseł od Gowina, Kamil Bortniczuk. Zostanie ministrem sportu. Wiecie, szefem tego resortu, który na początku tego roku został wcielony do Ministerstwa Kultury, po to, żeby teraz znowu go wydzielić. Nie chcę się zastanawiać, ile kasy przez te kilka miesięcy wydano na zmianę papeterii, wymianę pieczątek, produkcję materiałów informacyjnych, tylko dlatego, że zmieniła się nazwa instytucji. O zmarnowanym czasie na przeprowadzki czy zmiany kadrowe już nawet więcej nie będę mówił. Miejmy tylko nadzieję, że to, co zostało po Ministerstwie Sportu,
jest zamknięte gdzieś w magazynie i teraz można to po prostu wyciągnąć. Ale jak nie, to w sumie trudno. Znajdzie się jakiś kolega, instruktor narciarstwa albo inna córka leśniczego, która wyprodukuje nowe materiały po promocyjnej, zawyżonej cenie. Gdyby minister Bortniczuk miał problemy ze znalezieniem takich dobrych dusz, to jestem przekonany, że Michał Dworczyk mu pomoże. Sukcesywnie ujawniane maile z jego prywatnej skrzynki pokazują, że wszystko potrafi załatwić. A to zakup kilkuset drogocennych albumów z państwowej kasy od kolegi prowadzącego wydawnictwo, który nigdzie indziej ich nie potrafił opchnąć. A to, co okazało się ostatnio, pracę dla znajomego dziennikarza. Ujawniony wczoraj e-mail z 2015 roku od Krzysztofa Nowiny-Konopki zawiera krótką wiadomość. Michał, przesyłam CV i dziękuję za przekazanie go dalej. Co teraz robi pan Konopka? Jest, jakby to określić, żeby nie użyć mylącego określenia, dziennikarz. Jest współtwórcą wiadomości TVP i przy okazji członkiem Komisji Etyki TVP. A tak zupełnie bez związku. Przypomniał mi się niedawny wpis na Twitterze Jarosława Olechowskiego, szefa telewizyjnej agencji informacyjnej TVP. Z ujawnionych rzekomych maili urzędników KPRM wynika, że oczekiwali od TVP wykonania politycznego zlecenia rozjechania miasto jest nasze. Takie działania nie miały miejsca, co potwierdza treść naszych relacji reporterskich. Dziennikarze TVP nie działają na polityczne zamówienie. Tak, ludzie, czy wy to słyszycie? Tak napisał Jarosław Olechowski. Dziennikarze TVP nie działają na polityczne zamówienia. Tak, panie Jarku, oczywiście, niech pan się tak nie denerwuje. Dziennikarze TVP nie działają na polityczne zamówienia. Są niezależni, niezłomni, bohaterscy i tak bezstronni, że już bardziej nie można. Bezstronni, obiektywni, najlepsi. Niech pan pomyśli o jakichś warsztatach z etyki dziennikarskiej dla tych zblazowanych gości z niby bezstronnej brytyjskiej BBC. Niech się uczą od was niezależności i rzemiosła dziennikarskiego. To była taka dygresja, zupełnie bez związku z CV Nowiny-Konopki. Przepraszam. Sorry. A wracając do osób udających dziennikarzy, Rafał Siemkiewicz. Nie wiem, czy mnie ogląda, ale na wszelki wypadek teraz przerzucę się na język dla niego bardziej zrozumiały. Rafał Siemkiewicz opublikować w YouTube nagranie, chwalić w nim on sam, że być jeden z najważniejszych dziennikarzy w Polsce i jeden z najbardziej znany pisarz. Ja, orłoś od siebie jeszcze dodać, że najbardziej skromny. Mniej więcej taki poziom angielszczyzny Siemkiewicz zaprezentował w nagraniu, które, jak sam zaznaczył, przeznaczone jest dla osób anglojęzycznych. Czy rzeczywiście? Posłuchajcie sami. But in fact, folks, I have to say you, I'm one of most known and one of most important journalist and writer in my country. Well, what I say you, I won't end for this is Things because this is really the problem. the journalist which not real journalist. Understand? Pewnie już słyszeliście, jak obrzydliwymi technikami manipulacji TVP posłużyło się w relacjonowaniu niedzielnej antyrządowej manifestacji w obronie polskiej obecności w Unii Europejskiej, więc nie będę wchodził w szczegóły. Ujawnię tylko, że dotarliśmy do nagrania z kolegium redakcyjnego Wiadomości przed niedzielnym wydaniem. Podobno podczas manifestacji, kiedy występowała weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, jakieś hamidło ją zagłuszało. Ten facet ma nazwisko i tym nazwiskiem firmuje organizację, która dostaje miliony dotacji, między innymi z Ministerstwa Kultury, ale ja tego nazwiska wymieniać nie będę i mam nadzieję, że ono jak najszybciej wraz z jego posiadaczem zniknie z debaty publicznej i zostanie szybko zapomniane, albo ewentualnie zapamiętane jako przykład kompromitacji, żenady, prostactwa, oportunizmu, bezczelności oraz głupoty. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie.
Antoś, daj jakąś kulturalną melodię teraz, żebyśmy się trochę odchamili. Proszę, proszę grzecznie i kulturalnie. Antku drogi, czy mógłbyś teraz zaproponować nam jakiś ciekawy utwór muzyczny? Tatku, oczywiście zgodnie z życzeniem zagramy dziś ciekawy, interesujący utwór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kąciku muzycznym piękny utwór zapowiadający zbliżający się album pana Adama Nowaka i Akustyk Amigos pod tytułem Pół płyty. Usłyszymy dziś utwór Cokolwiek ujęte, ale w wykonaniu pana profesora Jerzego Bralczyka. W gwoli ścisłości cokolwiek piszemy razem. Cokolwiek ujęte, wymyka się. Cokolwiek ujęte, wymyka się. Cokolwiek ujęte, wymyka się. Cokolwiek ujęte, wymyka się. W bezruchu zastyka margines, wabiony akapitami. Jaszczurka ma wargi zaszyte, a cisza między słowami. Jaszczurka ma wargi zaszyte, a cisza między słowami. Wspomniałem o Ministerstwie Kultury, które sponsorując obrzydliwe organizacje daje przykład całkowitego braku poszanowania naszej kultury. Ale skoro już jesteśmy przy kulturze, to chciałem Wam powiedzieć o bardzo ciekawym przykładzie jej wsparcia, jaki zaproponowano w Hiszpanii. W 2022 roku każdy obchodzący 18 urodziny dostanie od państwa prezent w postaci bonu w wysokości 400 euro do wydania na dobra kultury, a więc na bilety do teatru, do kina, na zakup książek itd. To nie tylko promocja kultury, ale także wsparcie ich instytucji dotkniętych mocno przez epidemię koronawirusa. Skoro już jesteśmy przy wiadomościach z zagranicy, to porzućmy kraje, na których powinniśmy się wzorować, a przenieśmy się do kraju, na którym zdaje się, że niektórzy polscy politycy wzorować by się chcieli. Zatem, co słychać w Korei Północnej? Jak informuje Rzeczpospolita, północno-koreański żołnierz ubrany w obcisły niebieski strój został sfotografowany razem z innymi żołnierzami oraz przywódcą Korei Północnej i wywołał zainteresowanie w mediach społecznościowych. Komentujący zastanawiają się, czy jest to północno-koreański superbohater, czy może kapitan KRLD. A może to była kara? Ubierzesz się jak pajac, bo się nie śmiałeś z dowcipu najwyższego wodza. Wiem, że katalog kar w tym totalitarnym reżimie jest dalece bardziej surowy i krwawy, ale może to właśnie oznaka jakiejś odwilży. A może chodziło o to, żeby Kim Jong-un nie wyszedł na największego pajaca na tym zdjęciu. To jest też trop dla naszych rządzących. Zawsze zabierać ze sobą na konferencje prasowe jakiegoś klauna. Odwróci uwagę. To już dziś wszystko. Zapraszam Was na kolejny WTS już w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!